Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj przygotowałem dla Was grę Reaper, ten tytuł o złowrogo brzmiącym tytule. Tytuł o złowrogo brzmiącym tytule, ale mi się powiedziało śmiesznie. Słuchajcie, Reaper został wydany przez firmę Take-Two Interactive. Firma Take-Two nadal działa na rynku wydawniczym, choć już nie jako deweloper, ale jako wydawca. Ale w latach 90. stworzyli jeszcze jedną bardzo znamienną przygodówkę dla ówczesnych czasów, mianowicie Black Dahlia. I Black Dahlia była taką grą, która zamykała ten czas, ten okres filmowych przygodówek, filmów interaktywnych. Uważa się, że za ostatnią grę, która uchodziła za film interaktywny, była Black Dahlia. Take-Two miał zawsze gest, oni zatrudniali naprawdę znanych aktorów do wzięcia udziału w tych grach i nie inaczej jest z Reaperem. Reaper pojawił się w 1996 roku przed Black Dahlią, która pojawiła się chyba w 1998, o ile dobrze pamiętam. Sama fabuła jest dosyć ciekawa. Otóż wcielamy się w Jake'a Quinlana, do którego pisze listy tajemniczy rozpruwacz. Można powiedzieć, że historia jest w pewien sposób oparta na historii Kuby Rozpruwacza. Jednakże sama gra dzieje się w 2040 roku, czyli w przyszłości, i mamy tutaj więcej tego cyberpunka. I to taka ciekawostka. Zapewne jak oglądaliście moje wcześniejsze To było grane, zauważyliście, że bardzo często gry, które pojawiały się w latach 90. działy się, opierały się o gatunek cyberpunka, którego dzisiaj tak naprawdę w grach rzadko się spotyka. To jest dosyć ciekawe. Wydaje mi się, że ten cyberpunk wybuchł w momencie, kiedy pojawiła się możliwość nagrywania gier na płytach CD. Już właściwie pukała wirtualna rzeczywistość, która niestety okazała się klapą w ówczesnym czasie za sprawą hełmu VFX1. Ludzie naprawdę wierzyli, że przyszłość, którą widują w filmach, ona już właściwie na naszych oczach się dzieje, ona już się tworzy, ale to wszystko jakoś inaczej się potoczyło. No i wszystkie te wynalazki, które miały nasze życie uprzyjemnić, jakoś odeszły do lamusa. I potem już zrezygnowano z tych gier cyberpunkowych niestety. Oczywiście te gry nadal się pojawiają, m.in. Deus Ex, ale w ówczesnym czasie było tego naprawdę dużo i nagromadzenie tych wszystkich gier cyberpunkowych w 1996 roku było dosyć stężone, że tak powiem. Sama gra, tak jak zapewne się domyślacie, jest to przygodówka, jednakże tutaj zastosowano pewne rozwiązania z gry Seventh Quest, które też było omawiane w To było grane. Mianowicie pomiędzy lokacjami poruszamy się w postaci filmiku, czyli jeżeli chcemy iść z jednego miejsca w drugie, nie następuje przejście skokowo, ale postać przemieszcza się pomiędzy tymi lokacjami. Widok oczywiście jest z perspektywy pierwszej osoby. Jednakże tak naprawdę tutaj, pomimo że jest to gra przygodowa, używania przedmiotów jest niewiele. Głównie zajmujemy się sprawą detektywistyczną i naprawdę można się miejscami poczuć jak prawdziwy detektyw. Rozmawiamy, zbieramy dowody, łączymy fakty i to jest naprawdę fajne. W 1996 roku pamiętam, że zagrałem w tą grę niedługo po premierze, bo grę kupił Tarkin. Jednakże kupił oryginalną. To jest dosyć istotne. Dlaczego kupił oryginalną? Ano dlatego, że w latach 90., gdy już wchodziły te ruskie tłoki, nie można było kupić gier ruskich tłoków na więcej niż na 2 płytach. Dlaczego? Ponieważ jedna płyta kosztowała 30 zł. Bez znaczenia jaka to była gra. Po prostu jedna gra na jednej płycie kosztowała 30 zł. Na 2 kosztowała 60. Powyżej już to było na granicy opłacalności, ponieważ za 3 płyty by wychodziło 90 zł, a Reaper był na 6 płytach, czyli przekraczałoby to kwotę oryginalnej gry, więc jeżeli chciałeś zagrać w tego typu gry na więcej niż 2 płytach, to byłeś zmuszony kupić oryginały. I Tarkin kupił tą grę, nie pamiętam, czy wysyłkowo, czy coś, i on powiedział, że mi ją pożyczy, żebym sobie zobaczył, bo on tego nie może przejść, i pożyczył mi tylko 2 pierwsze płyty. Ja mówię: Tarkin, ale gra jest na 6, co ty mi dajesz? Mówi: spokojnie, przejdziesz 2 pierwsze płyty, to przyniosę ci resztę. Nie przeszedłem 2 pierwszych płyt. Po pierwsze dlatego, że wtedy nie było opisu do tej gry, a Reaper jest jedną z najtrudniejszych przygodówek, z jakimi miałem styczność. Po części dlatego, że
Tutaj tak naprawdę nie można zginąć. To nie jest taka gra, w której można zginąć, ale naprawdę tytuł ma koszmarne zagadki. Dodatkowo wzbogacone jeszcze czymś, co miłośnicy przygodówek nienawidzą, czyli elementami zręcznościowymi, które wymagają małpiej zręczności, żeby je skończyć. Także to połączenie tych dwóch elementów sprawiło, że gra dla wielu była praktycznie niegrywalna. Nie zobaczyli drugiego aktu i powiem szczerze, że przeglądałem sobie na internecie pewne opinie o tej grze i wiele osób pisało, że nigdy im się tej gry nie udało skończyć, bo była ona tak niesamowicie trudna. Sama trudność leży oczywiście w zagadkach logicznych. I o ile niektórych zagadek możemy znaleźć pewne wskazówki, jak trzeba je rozwiązać, ale nie zawsze, wierzcie mi, że naprawdę nie zawsze, to niektóre z zadań, które przed nami stawiają twórcy, no to przechodzą ludzkie pojęcie. Na przykład mamy jedną zagadkę, w której trzeba, korzystając z alfabetu, z tych hieroglifów, z alfabetu starożytnego Egiptu, czyli z tak zwanych hieroglifów, napisać jedno słowo. Kłopot w tym, że nie wiesz, który hieroglif co znaczy. Jedyne co możesz zrobić, w ówczesnym czasie tego się nie dało zrobić, odpalić internet, odpalić Wikipedię, znaleźć ten alfabet i zobaczyć, jak to się wpisuje. W tamtym czasie internetu nie było, więc nie wiem skąd, musiałeś jakąś książkę sobie kupić dodatkowo z alfabetem starożytnego Egiptu, żeby móc to, słuchajcie, tą zagadkę przejść i takich zagadek jest sporo. Tak naprawdę w wymaganiach powinno być napisane jeszcze dodatkowo certyfikat z Mensy i IQ powyżej 200, bo gra jest naprawdę czasami tak wściekle trudna, że to głowa mała. Ale Reaper to też pewna innowacja na ówczesne czasy. Otóż gra ma 4 możliwe zakończenia, ale nie jest to powiązane z tym, że w momencie, kiedy uruchamiacie grę, gra randomowo losuje, kto jest tytułowym rozpruwaczem. Od Was zależy, czy zbierając dowody, rozmawiając z ludźmi, czy wskażecie prawdziwego mordercę. Czyli teoretycznie za każdym razem grę, kiedy uruchomicie, kto inny może być mordercą. To było dosyć nowatorskie, muszę przyznać, i chociaż właściwie różnica jest dopiero w trzecim akcie, czyli dopiero na samym końcu gry, a wcześniej właściwie gra, można powiedzieć, że dowody, które zbieramy, wskazują na każdą z tych 4 osób równocześnie, czyli powiedzmy współmiernie. Natomiast dopiero w trzecim akcie możemy zacząć wnioskować, który z podejrzanych może być rozpruwaczem. Sama fabuła jest, muszę przyznać, bardzo dobra, fajnie zarysowana. Podoba mi się to, że dzieje się to w cyberpunku, jednak nie jest to taki cyberpunk, gdzie są jakieś androidy, roboty, taki bardziej lekki, trzeba przyznać. Są co prawda tutaj systemy do połączenia z wirtualną rzeczywistością, gdzie też spędzamy troszkę czasu, ale w większości wypadków ten cyberpunk jest bardzo taki, nie jest taki nachalny. On jest gdzieś tam z boku, gdzieś się przewija, ale nie jest taki nachalny. Kolejna rzecz, która myślę, że też wyróżnia się, to niesamowity klimat gry, ponieważ gra jest bardzo mroczna i faktycznie daje się odczuć, że no jest to taki, nie wiem, to jest taki mroczny klimat filmów z lat 90. One miały bardzo taki specyficzny klimat i ten klimat udało się zachować w grze. I muszę przyznać, że bardzo mi się fajnie w to grało. Właśnie dzięki temu klimatowi naprawdę czułem tę duszną, gęstą atmosferę. Tak jak powiedziałem na samym początku, Take-Two miało gest i oni zatrudniali naprawdę znane osobistości do występowania w swoich grach. I tak nie jest inaczej z Reaperem. Między innymi znajdziemy tutaj chociażby Christophera Walkena, który gra jedną z postaci. Znajdziemy Johna Reyesa Davisa, który jest już, można powiedzieć, takim gościem, który grał w wielu grach. On już jest weteranem występowania w grach komputerowych. Przypominam, to jest Gimli z Władcy Pierścieni. Pozostałe postacie, które się przywijają, gdzieś się tam widziało, ja już nie pamiętam. Burgess Meredith, Karen Allen, też chyba dosyć znana gościówka, nie pamiętam w jakim ona filmie grała. I co ciekawe, występuje to też młody Paul Giamatti, którego ostatnio mogliśmy zobaczyć w filmie Straight Outta Compton, gdzie grał rolę tego menadżera zespołu. Także on nawet tu nie jest wymieniony na pudełku, widocznie wtedy jeszcze nie był na tyle
na tyle znany. Dodatkowo warto wspomnieć, to jest też śmieszna historia, ponieważ gra ma w podkładzie znany taki track zespołu, który może być Wam znany, Blue Oyster Club. I jest to piosenka Don't Afraid the Reaper, czy jakoś tak. Oczywiście tu jest napisane muzyka w wykonaniu Blue Oyster Club. Blue Oyster Cult, przepraszam, Blue Oyster Cult, ale tak naprawdę muzyka ogranicza się do jednego tracka, do którego dostali prawa i muszę przyznać, że ta muzyka fajnie współgra, bo ona jest grana w intrze i fajnie to współgra z intrem, które oglądamy. Wypadło to naprawdę zacnie. Słuchajcie, gdy w latach 90. Tarkin mi przyniósł te dwie płyty, ja nie mogłem tego przejść. Nie dało po prostu rady, nie wiedziałem, po prostu byłem jak dziecko we mgle, nie wiedziałem co zrobić. My żeśmy z Tarkinem próbowali wymieniać się informacjami, ale okazało się, że zazwyczaj utykaliśmy w tym samym miejscu. Nie wiedzieliśmy jak przejść to dalej. Gra dla wielu bardzo mało przystępna. Ona ma całkiem niezłą mechanikę, całkiem niezłą grafikę, dobrze wykonane filmy, dobrze jest zagrane. To jest też ważne, że gra jest dobrze zagrana. Większość filmów interaktywnych, postacie grające w tych grach, no to pożal się Boże. Ale tutaj trzeba przyznać, że w grach i w Reaperze i w Black Dahlia zostało to całkiem nieźle zagrane, ale mimo wszystko tym elementem, który nie przepuszcza dalej, są koszmarnie trudne zagadki i dodatkowo te elementy zręcznościowe. Elementów zręcznościowych nie ma dużo, całe szczęście w grze nie można zginąć. Większość tych elementów zręcznościowych spędzamy w cyberprzestrzeni. Są to zazwyczaj takie strzelaninki na szynach, ale wierzcie mi, że ciężko. Trzeba mieć, jak ja miałem problemy w 96 roku, żeby to przejść, to dzisiaj miałem 2 razy większe problemy, żeby w ogóle do tego zasiąść i to przejść. Naprawdę wymaga to małpiej zręczności i wielki szacun dla tych, komu się uda. Ja przyznam Wam szczerze, że bo te elementy zręcznościowe, to jest jeszcze ciekawa rzecz, elementy zręcznościowe i zagadki mają 3 poziomy trudności. Możemy sobie ustawić najtrudniejsze zagadki, ale najłatwiejsze elementy zręcznościowe. I ja przyznam szczerze, grałem na tych najłatwiejszych sekwencjach zręcznościowych, a i tak niektóre po prostu ginąłem mnóstwo razy, po prostu wściekając się i bluzgając na tą grę, ale mimo wszystko warto zagrać, bo fabuła, która jest w Reaperze, jest naprawdę niezła. Gra oferuje też parę scen gore, które też nie były popularne w grach w latach 90. Tak szybko co przypomnieć to chociażby w pierwszej i drugiej Fantasmagorii, ale wydaje mi się, że Reaper te sceny gore miał bardziej dosadne, chociaż one są tak krótkie, że często po prostu można je nie zauważyć mrugając okiem, bo one trwają, nie wiem, 2 sekundy albo pół sekundy, także trzeba się dobrze rozglądać, ale faktycznie te sceny gore w Reaperze występują. Tak jak powiedziałem, nie jest to typowa przygodówka, nie zbieramy aż tylu przedmiotów, bardziej polega to na tym, że dedukujemy, jakie są hasła do komputerów, jak połączyć pewne informacje, które już mamy, żeby rozwiązać jakąś logiczną zagadkę i tak dalej, i tak dalej. Samego takiego typowego używania przedmiotów jest bardzo mało, także to jest, no mówię, gra się opiera bardziej na takim śledztwie i naprawdę można poczuć się, jakbyśmy brali udział w śledztwie, starając się rozwikłać tą sprawę rozpruwacza, korzystając z dowodów, zbierając informacje, łącząc to wszystko. Naprawdę to jest fajnie pomyślane i jako gra detektywistyczna sprawdza się w 100%. No jako przygodówka mówię, no to już średnio, bo te elementy zręcznościowe i dodatkowo wysoki poziom trudności zagadek logicznych może i brak używania przedmiotów może skutecznie od tej gry odrzucić. To co mówię, to co jeszcze powiem, to co się chwalam tutaj na pudełku, 3 godziny sekwencji filmowych z zapierającymi dech efektami specjalnymi. O ile te efekty specjalne może nie zapierają dechu, ale są wykonane, nie odrzucają, może tak, nie są one jakoś takie nędzne, są ok. Dodatkowo grafika w trybie wysokiej rozdzielczości i to też jest warte wspomnienia, że te filmy nie są z przeplotem, nie są w jakiejś niskiej rozdzielczości, są to filmy wysokiej rozdzielczości, to nie jest oczywiście ani HD, ani Full HD, ani nawet rozdzielczość DVD, ale i tak prezentują się one
na tle innych gier tego typu naprawdę nieźle. Ok, opowiedziałem chyba wszystko. Jak widzicie, pudełko, które mam, jest to pudełko premierowe, ale to jest pudełko polskie. Miałem wersję brytyjską albo amerykańską, nie pamiętam, ale pogoniłem na Allegro i potem jakoś mi się trafiła ta edycja polska i już ją zostawiłem. Co prawda nie kolekcjonuję edycji polskich, ale w sumie już jak już ją mam, to już mi się nie chce tego wymieniać. Dobra, zobaczmy, co jest w środku. Tu jeszcze tak wspomnę, firma Take-Two jest twórcą największej ówczesnej gry na płytach CD, mianowicie Black Dahlia, która wyszła na 8 płytach. Natomiast Reaper pojawił się na płytach 6, co też było dosyć sporym wynikiem. 6 płyt to naprawdę dużo, nie pamiętam, czy jeszcze jakaś gra wyszła na 6 płytach. Na 7 była Fantasmagoria, na 8 była Black Dahlia, czyli sama wielkość tej gry mówi nam, że no nie oszczędzano tutaj chociażby na przerywnikach filmowych, na kompresji obrazu, także to faktycznie czuć, że gra została, ta wielkość tej gry była zamierzona, tak? No i oprócz tego dostajemy jeszcze oczywiście instrukcję w języku polskim. Ja sobie zaraz zerknę, czy to coś ciekawego w tej instrukcji jest. Oczywiście gra działa spod DOSa, można uruchomić ją spod DOSBoxa, tak jak ja grałem. Sama instrukcja czarno-biała, informacji niewiele, głównie jest o interfejsie gry, jak grać, jak rozwiązywać zagadki, jak rozmawiać z postaciami i tak dalej. Patrzę, czy są jakieś... mamy nawet... To jest ciekawa rzecz, bo mamy nawet krok po kroku przez prolog gry, czyli jak przejść prolog gry. Prawdopodobnie to jest dlatego, że ten prolog może nie jest jakoś trudny, ale mógł sprawić ludziom nieogarniętym w przygodówkach nawet tyle problemów, żeby nie przejść głupiego prologu, żeby nie dotrzeć nawet do aktu pierwszego. Także tutaj coś takiego jest. Dodatkowo mamy tutaj słowniczek terminów cyberpunkowych i to jest dosyć istotne, że gra czerpie garściami z Williama Gibsona, z jego nazw, z jego pomysłów. Bardzo jest zbliżona do książek Williama Gibsona, także mamy tutaj, wiem, dla tych co czytali, tak, ten Ice, Deck, Studnia, te wszystkie nazwy zostały pobrane od Williama Gibsona i one się tutaj znalazły w grze. Muszę przyznać, że grając w grę miałem takie spore wrażenie, że to mogłoby być kolejna opowieść, mogłaby to być kolejna opowieść Williama Gibsona i to chyba wydaje mi się, że całkiem fajnie wyszło. Oczywiście jak ktoś lubi, no ja akurat lubię, także byłem zadowolony. No i to wszystko, słuchajcie, nic więcej w pudełku nie ma, tylko instrukcja i płyty. Nie pamiętam, czy w tej wersji UK jeszcze chyba była karta rejestracyjna. To chyba też była karta rejestracyjna, ale jej nie mam, nieważne. Słuchajcie, jak dzisiaj sprawdza się gra, czy warto zagrać? To jest trudne pytanie. Po pierwsze dlatego, że gra nie spodoba się wszystkim. To jest dzisiaj gra jest dla smakoszy, dla wytrawnych graczy, którzy lubią gry przygodowe, którzy lubią sobie usiąść wygodnie w fotelu, zastanowić się, a nie z ADHD palcem na myszce klikać i strzelać do żołnierzy czy tam zombiaków. To jest gra na długie wieczory, na pomyślenie, na zastanowienie się, ale zarazem też bardzo wkurzająca, szczególnie w tych elementach zręcznościowych i w tych koszmarnie trudnych zagadkach, które no potrafią zablokować i może być tak, że już tej gry, jeżeli chcecie grać oczywiście bez opisu, że tej gry nie przejdziecie, bo się zablokujecie i koniec. A jeżeli dacie jej szansę, to będzie naprawdę fajna fabuła, która się rozwija powoli, ale jest ciekawa, wciąga, dodatkowo jest ten klimat cyberpunkowy. Na ekranie przewijają się znane mordy, jeżeli ktoś jest fanem Christophera Walkena, to też warto zagrać chociażby dla jego roli, która w mojej opinii troszkę jest za bardzo przerysowana, no ale nieważne. Także tytuł jest... Polecam fanom gier przygodowych. To jest gra jeszcze taka bardzo polana sosem tych lat 90., zawierająca
te archaizmy z lat 90., między innymi te scenki przechodzenia z jednej lokacji do drugiej, które za pierwszym razem są ok, ale za 60. już zaczynają po prostu wkurzać strasznie. Ale to tak wtedy wyglądało, tak? To tak wtedy się produkowało tego typu gry i no ma to też swój urok. Słuchajcie, no ja mogę Wam powiedzieć tak, jeżeli lubicie gry przygodowe, lubicie filmy interaktywne, polecam zapoznać się. Jeżeli jesteście ciekawi, zobaczcie jakimi, nawet spróbujcie przejść pierwsze 2 płyty, zobaczcie z jakimi problemami natkniecie się w grze przygodowej. Naprawdę, w mojej opinii jednej z najtrudniejszych gier przygodowych, a i Black Dahlia też nie była prosta, ale Reaper bije ją w mojej opinii na głowę. A pozostałym wystarczy, że obejrzycie ten filmik, że już będziecie mieli w pamięci jakiś, co to jest za tytuł, kiedy ktoś Was się spyta w Familiadzie, o czym jest gra Reaper, to już wtedy będziecie wiedzieć. No słuchajcie, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi sprawiło masę radości granie w Reapera. Przyznam szczerze, grałem z opisem, starałem się z tego opisu korzystać jak najmniej. Grałem bardzo długo, ale już w pewnych momentach to już musiałem po ten opis zerknąć, bo już nie miałem po prostu pomysłów. To jest gra, która po prostu czasami to krew człowieka zalewa. jak się gra i nie można przejść pewnego elementu. I wiecie, tutaj nie ma sytuacji, że się próbuje wszystko na wszystkim. Na przykład jest sytuacja, żeby złamać hasło do dostępu do cyberprzestrzeni i nie masz praktycznie żadnej podpowiedzi. Musisz kombinować samemu, o co chodzi w ogóle, dlaczego. Pamiętam, że pierwsza zagadka już, żeby złamać numer książki w bibliotece, dla mnie to już było po prostu nie do przejścia. Ja pamiętam, że tego w latach 90. nie przeszedłem, bo to już było tak trudne, że to było praktycznie, na tym się, to była ściana i dalej nie przeszedłeś. I nawet jak przeczytałem w opisie jaka jest odpowiedź, to ja w ogóle nie wiedziałem dlaczego. Po prostu tak czytam w tym opisie i mówię, ale dlaczego? Jak to? W ogóle po co? Także... No taka ciekawostka. W mojej opinii jedna z trudniejszych gier przygodowych. Polecam masochistom wszystkim, którzy chcą się natrudzić i troszkę sobie rozruszać szare komórki, to na pewno się ten tytuł przyda. To tyle. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.